dobry, jest niedziela, za 5 minut 6. Idę na dworzec, z którego będę jechał do Nary, a później do Kyoto. Google Maps kazało mi się przesiąść i potem wsiąść w pociąg bezpośrednio już jadący do Nary. I się skończyło tak po tej przesiadce, że właściwie jestem koło chaty, koło tej wieży z czwartku. Więc weryfikujcie, zanim się zdecydujecie na to, żeby podążać tak na ślepo Google Maps. Wbiłem się do jakiegoś parku. Nie wiem, czy legalnie, czy nie. Ale no tak pokazuje trasa, więc tak trzeba iść. Transfer here from Okayama Line to Takeda, Shizumi and Takada. Chyba przyjechałem o dobrej godzinie, bo turyści dopiero zaczynają się zbierać. Tak to w sumie nie ma tutaj totalnie nikogo. No i Nara generalnie jest bardzo znana wśród turystów z tego, że to tutaj zaczęli budować na taką wielką skalę świątynie buddyjskie w czasach jak Nara była właśnie stolicą. No i też są z tego jest znana Nara, że tutaj są te sarny. Jakieś rytuały odprawiają. Na początku myślałem, że ktoś idzie z psem, a potem zobaczyłem, że to idzie sarna. O, pani chyba ma ciastko jakieś. Kupiłem 2 opakowania ciastek i mnie ścigają teraz. Ciekawe, jak daleko byłyby w stanie tak za mną iść. Dobra, już otwieram. O kurwa! Zaraz mnie zjecie, macie ciastka jeszcze. One takie dobre są? Czy o co chodzi? Ziomek. Ukłoń się. Jak się nie ukłonisz, to nie dostaniesz. O, proszę bardzo. Ukłoń się, tak. Proszę bardzo. Tymi rogami uderzałeś, także... A nie, to ty byłeś. No. Co jeszcze? Ile jeszcze tego chcecie? Ostatnie 4 mam. I co teraz? Was jest 6. Czemu mi w dupę wchodzisz? Nie mam. Koniec. Już koniec grupowania. Ale jedno trzeba ci przyznać. Poroże to ty masz ładne. Ale nie atakuj turystów, ok? O właśnie. Właśnie o tym mówiłem, no. Najlepsze jest to, że one są już takie wytrenowane, takie wyćwiczone, że jak już widzą turystę, który sięga do kieszeni, żeby wyciągnąć pieniądze,
to już wiedzą, że ja idę i te pieniądze wydam teraz na tę siatkę. Także już czekają na to. Już są przygotowane. Ogród Isuyen. I po środku tego ogrodu gdzieś jest herbaciarnia. Ogólnie to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Kojarzyłem Narę tylko z tego, że jest park z tymi jelonkami. Dalej nie wiem, czy jelonki, czy sarny. Załóżmy, że jelonki. Kojarzyłem tylko Narę właśnie z tego parku. Wiedziałem, że to jest troszkę takie miasto bardziej już, bym powiedział, prowincjonalne. Nie jest to Osaka, nie jest to Tokio, nie jest to Kobe, nie jest to takie żadne większe miasto. Ale że będą takie widoczki, to się tego totalnie nie spodziewałem. Chyba tą herbaciarnię znalazłem. Mam teraz rozkminę, czy to jest miejsce, w którym mogę sobie samemu tej herbaty nalać? Czy jak to właściwie tutaj funkcjonuje? Usiadłem w środku i jakaś babka do mnie podeszła w kimono i powiedziała, że teraz mają jakąś ceremonię herbacianą, coś takiego, i że muszę na to dodatkowy bilet wykupić, a że kasa jest mi totalnie nie po drodze, to po prostu zrezygnuję z napicia się tej herbatki w takim przepięknym miejscu i teraz napiję się gdzie indziej, a spróbuję jakieś takie podobne miejsce może wejść w Kyoto albo gdzieś dalej w innym miejscu. Ogólnie jak wczoraj pojechałem do Himeji pociągiem, żeby zwiedzić ten zamek, który jest ogólnie największym zamkiem w Japonii, jeśli chodzi o powierzchnię, o ilość budynków, jakie się znajdują na tej powierzchni. No i jeden z najstarszych, też przy okazji. No to miałem plan taki, żeby wyjść poza ten obiekt i polatać sobie dronem. Żeby oczywiście nie robić tego na terenie, no bo żeby nie mieć żadnego przypału. No i wyszedłem spoza tego zamku. Chodziłem sobie dookoła, szukałem jakiegoś fajnego miejsca i każde miejsce, które wydawało mi się takie perfekcyjne po to, żeby właśnie tego drona wypuścić i jakieś fajne ujęcia porobić, to w każdym tym miejscu sobie już siadałem, już miałem wyciągać drona, rozglądam się dookoła i nagle patrzę, jest znak. Zakaz dronów, zakaz latania. Także Japończycy tak są strasznie wyczuleni na punkcie tych swoich zabytków, no jakby nic dziwnego, bo zamek Himeji to jest coś takiego, co przyciąga na pewno turystów z całego świata i też pewnie dużo lokalców, bo dużo Japończyków wczoraj widziałem. Także jest to coś takiego na pewno wartego o to, żeby o to dbać przez właśnie wprowadzanie takich zasad. O, to jest coś, czego teraz potrzebowałem. Co tu wybrać? Pora deszczowa w Japonii jest od początku czerwca do połowy lipca. Także będę wielkim szczęściarzem, jeśli przez kolejny tydzień nie złapie mnie żadna taka większa ulewa, bo taka mrzawka pewnie się zdarzy. Czas pokaże. Teraz wypadałoby znaleźć pociąg, który będzie jechał właśnie do Kyoto, ale raczej jest to taka stała trasa. W sensie mam na myśli taka trasa, która jeździ co chwilę, ale to w sumie, no dobra, co ja pierdolę. 1280 jenów za taki przejazd godzinny.
W japońskich pociągach obowiązuje kultura ciszy, czyli jest to uznawane za niegrzeczne, jeśli na przykład rozmawiacie przez telefon głośniej albo słuchacie muzyki przez głośnik. Chociaż z tym drugim no to się zgadzam, bo no jakby w każdym kraju nie jest to jakieś mega przyzwoite. Jak wchodzi ktoś do pociągu i na przykład słucha muzyki, nie wiem, na słuchawkach, tylko na głośniku. Ale te rozmowy też są tak postrzegane właśnie jako po prostu brak szacunku do osób siedzących obok ciebie. Wczoraj miałem taką sytuację, że siedziałem w Shinkansenie i właśnie rozmawiałem przez telefon i pracownik kolei przechodził akurat przez przedział, podszedł do mnie i powiedział, żebym poszedł po prostu między wagony tam. Czyli powiedzmy, jeśli macie takie fotele, tutaj jest zwykła siatka, nie ma żadnego stolika rozkładanego, no to z automatu można to rozumieć jako po prostu brak przystosowania do jedzenia. No bo nie można jakby tutaj jedzenia tego, co macie, na czymś postawić. Ale ogólnie w Shinkansenach, w tych wszystkich pociągach dalekobieżnych, to tam są wszędzie stoliki, no i to jest z automatu uznawane, że ten stolik jest po coś, czyli jest to całkowicie normalne. Jeśli będziecie w Shinkansenie siedzieć i na przykład będziecie mieć jakieś jedzenie rozłożone na tym stoliku, czy coś do picia. 请按照客排车票的指定编号入座。 Już dojechałem do Kyoto. Jestem teraz przed swoim hostelem. Tutaj będę najbliższe 2 noce spał. Będę się trochę ogarnąć i później pospaceruję się tutaj po okolicy. Doszedłem do wniosku, że tymi uliczkami tutaj w Kyoto są takie piękne, są takie prosto jak z jakiegoś filmu. Mogę tymi uliczkami chodzić godzinami. Sport to zdrowie, pamiętajcie. Jak tak sobie chodzę i na przykład mijam dużo osób, które biegają, to 90 albo 95%, nie wiem w jaki sposób to w ogóle liczę, ale zdecydowana większość tych ludzi, co właśnie biegają, to są osoby starsze, o dziwo. Na przykład w Polsce czegoś takiego za bardzo nie widziałem. Są osoby starsze, które biegają, ale myślę, że zdecydowana większość to są takie osoby 20+, po prostu osoby młode. Troszkę się zdrzemnąłem w tym parku. Jakąś godzinkę chyba. Nikt mnie nie okradł. Wszystko mam. Mogę iść dalej. Nie było jeszcze żadnego sushi podczas tego wyjazdu. Więc tutaj jest polecane przez wiele ludzi miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda. Hello. Hello. To jest ogólnie bardzo mały lokal. Tutaj ten pan prawdopodobnie go sam prowadzi. Nie rozumie w ogóle po angielsku, mówi tylko po japońsku, więc najlepiej jest po prostu zamawiać przez pokazanie numerka, jakiego się chce. To będzie chyba podawane na blacie, bo jest no, świeżo wyczyszczony, bym powiedział. Tutaj wszystkie składniki są już przygotowane. Także bardzo fajnie, że pan to robi przy tobie. Ale doszło do takiej niekomfortowej sytuacji w tej restauracji, takiej totalnie niezręcznej, bo to, co nagrywałem, to, co było na stole, ja byłem przekonany, że sashimi to jest to samo, co sushi, tylko że to jest sama ryba, samo mięso owinięte tym glonem, tym nori i jakby bez żadnych dodatków. Się okazało, że to, co leżało na stole, na blacie, to był już gotowy produkt. Ja tak 20 minut czekałem, tłumacząc sobie to tym, że muszę być cierpliwy i to sashimi będzie naprawdę warte swojej ceny i warte tego czekania. Gościu coś tam robił na kuchni, coś tam się na parze gotowało. Myślałem, że to są jakieś tam składniki dodatkowe, których on potrzebuje, żeby jakby to owinąć i skończyć to dla mnie.
A się okazało, że to jest jakby już kompletne. Wygooglowałem sobie na szybko sashimi i tam było napisane w Google, że rzeczywiście sashimi to jest po prostu przygotowane surowe mięso. I wtedy tak stwierdziłem, że dobra, to może zacznę już jednak to jeść. No i zjadłem to, gościu się uśmiechnął, chyba zrozumiał, że ja zrozumiałem, że to już jest gotowe od prawie 30 minut. Ale no, było dobre. Czegoś takiego nigdy nie jadłem. Na pewno jeśli chodzi o takie surowe mięso, to było to chyba takiej najlepszej jakości, jakie jadłem w ogóle. Tam były 3 ryby i ogórek. Czekam aż wypiorą mi się rzeczy. Jestem w pralni samoobsługowej. Odbiorę to, lecę do chaty i może się jeszcze poszwędam po mieście, a może pójdę spać. Zobaczę. W każdym razie do następnego.